Cześć, jestem Janek i dzisiaj rozprawię się z legendą YouTube'owych komentarzy, czyli z latarką Lumintop B01. Dlaczego legendą? Dlatego, że ile razy mówiłem w swoich testach oświetlenia o tym, że jakaś latarka świeci za krótko, że jest za droga albo że nie ma odcięcia, praktycznie zawsze w komentarzach ktoś pisał, że rozwiązaniem będzie bocialarka albo Lumintop B01. Dlatego powiedziałem, ok, sprawdzam i dzisiaj dowiecie się, czy rzeczywiście jest taka dobra. Trzeba przyznać, że lampka zbudowana jest całkiem solidnie. Jej waga jest taka, bym powiedział, standardowa dla tego typu oświetlenia. To jest tam niecałe 200 gramów, 150 chyba około. Jest metalowa. Wygląda bardziej jak taka latarka, bym powiedział, ręczna, czy taktyczna wręcz, militarna, a nie lampka na rower. No ale to już tak jest tutaj. Jest tylko jeden guzik, który niestety nie pokazuje, jak jest naładowana. To znaczy on świeci cały czas, jego się nie da wyłączyć, ale do tego przejdziemy później. Gdy się lampkę włączy, on gaśnie, teraz tego nie będzie widać. Natomiast gdy poziom baterii jest już niski i zostaje nam taka rezerwa, to on dopiero zaczyna migać, także on w żaden sposób nie sygnalizuje kolorami, jaki jest poziom naładowania baterii. Tutaj jest port do ładowania za taką solidną gumową zaślepką, jest to USB-C, co jest już dużym plusem. Jest tutaj wymienny akumulator o pojemności 5000 mAh, to jest ogniwo typu 21700. No i jest on wymienny, co jest dużym plusem. Minusem jest to, że to ogniwo w środku lata i telepie. Teraz już ten efekt trochę ustał, ale no, obkleiłem je lekko taśmą izolacyjną w środku, żeby tak nie latało i nie hałasowało. Także tutaj spasowanie tego ogniwa w środku jest takie średniawe, bym powiedział. Mam nadzieję, że nie będzie się tutaj działo coś takiego jak w moim Maktroniku, gdzie no, po pewnym czasie po prostu sprężyna trzymająca ogniwo puściła i lampka przestała świecić, musiałem sobie to sam doginać. To, co tą lampkę wyróżnia, jak widzicie, to jest tutaj odbłyśnik, czyli mamy odcięcie. Ale też trzeba od razu sobie powiedzieć, że nie jest to takie odcięcie jak w Magic Shine'ach, których testy możecie zobaczyć, teraz Wam wyskoczą linki na górze. Ponieważ nie ma tutaj soczewkowej konstrukcji, tylko jest zwykły taki odbłyśnik jak w autach z na przykład halogenowymi światłami, gdzie po prostu tą żarówkę widać i to światło pada tam, gdzie ma padać, dzięki tym lusterkom tutaj, tak? To nie jest tak, że to jest gdzieś tam głęboko schowane i że to jest jakby takie projektowane to światło, nie jest ono takie równe jak od linijki, ale to też zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o obsługę tego, to po prostu włącza się to kliknięciem. Żeby zmienić tryb, trzeba przytrzymać. Dwukrotne kliknięcie włącza tryb boost. Natomiast trzykrotne kliknięcie włącza tryb stroboskopowy, którego nie polecam Wam używać, bo to jest dramat dla innych uczestników ruchu. I ponowne trzykrotne kliknięcie włącza tryb taki migający, ale to jest tryb SOS. Jeżeli chodzi o uchwyty montażowe, to w zestawie jest coś takiego, czyli taka skręcana obejma, to całkiem nieźle się mocuje do kierownicy bezproblemowo. Natomiast ten uchwyt jest taki, widzicie, miękki, gumowy, tu też jest taka guma. No jak to zobaczymy, to stwierdziłem, że to nie ma mowy, żeby to się trzymało, to za chwilę mi wypadnie. Ale wbrew pozorom, dzięki tym nacięciom tutaj na obudowie, no siedzi to całkiem pewnie. Teraz tego nie wsadzę jedną ręką, ale no całkiem się to dobrze trzyma. Jeździłem trochę z tym uchwytem, o nawet weszło i ta lampka ani się nie obraca, ani nie wyjeżdża. Pytanie, jak długo to będzie tak działało, no bo to oczywiście bazuje tutaj na elastyczności materiału, więc jak ta guma się zrobi już taka twarda, to wszystko zesztywnieje, to pytanie, czy na przykład za 2 lata ona nie zacznie wypadać z tego uchwytu. Nie wiem, może osoby, które mają tą lampkę, możecie napisać w komentarzach, czy Wam się to trzyma nawet po dłuższym okresie użytkowania. W zestawie nie ma uchwytu, żeby założyć lampkę pod kierownicą na wyjście GoPro, ale ja dokupiłem sobie taki opcjonalny uchwyt, drukowany na drukarce 3D, chyba za 25 zł na Allegro, ktoś to sobie wytwarza. No i wtedy lampkę się po prostu w to wsuwa, tylko trzeba zdjąć tą osłonę akumulatora, odkręcić, bo to ma większą średnicę. No i jak widzicie, lampkę można za pomocą tego podwiesić sobie. To wchodzi na tyle ciasno, że tutaj nie ma żadnej śruby ani nic takiego, ale można sobie to jeszcze na przykład rytytką, gdybyście mieli akurat troszeczkę mniej dopasowany uchwyt,
ściągnąć. No to siedzi tutaj bardzo pewnie, no i dzięki temu można ją przyczepić pod kierownicą. Jeżeli chodzi o rozmiary, to tutaj macie porównanie z moją lampką Magic Shine Evo 1700, którą już znacie, jeżeli śledzicie ten kanał. No jak widać, to jest zupełnie inna konstrukcja, ta lampka jest taka długa, podłużna, natomiast no, ma też mniejszą tą soczewkę, co widać tutaj od góry. Lampka przychodzi w takim zwykłym kartonowym pudełku. Tutaj jest jakiś styropian, jest kabel USB do ładowania, jest taka zawieszka jak w Garminach, żeby sobie to jeszcze przyczepić dodatkowo. Co ciekawe, są tutaj dwie uszczelki, które wchodzą tutaj pod tą przykręcaną osłonę akumulatora, więc fajnie, że ktoś tutaj pomyślał. Gdy ta oryginalna się zużyje, można sobie to wymienić i używać lampkę dalej, także to jest duży plus. Jest też oczywiście instrukcja, na szczęście nie tylko po chińsku, ale też po angielsku z czasami pracy, także wszystko tutaj jest, co powinno być. Jeżeli chodzi o cenę tego sprzętu, to ja tą lampkę kupiłem na AliExpressie za jakieś 120 zł, aczkolwiek chwilę po tym jak kupiłem, oczywiście wyskoczyła mi promocja, chyba była wtedy nawet za 80 czy 90 zł z wysyłką. Także no, można mniej więcej za te pieniądze taką lampkę kupić i z tego co się zorientowałem, ona jest sprzedawana przede wszystkim na AliExpressie, chyba na Allegro też się pojawia, ale no to są już też sprowadzone lampki. Teraz będziecie mogli zobaczyć, jak lampka świeci i w dzień i w nocy w różnych trybach. Jest tryb Eco, który ma 13 lumenów, którego nawet nie włączałem, bo moim zdaniem jest zbyt słaby. Teraz możecie zobaczyć tryb 120 lumenów, w którym lampka teoretycznie świeci 20 godzin, tryb 320 lumenów, 6 godzin i 30 minut, tryb 520 lumenów, w którym powinna wytrzymać 5 godzin i tryb turbo 900 lumenów, pełna moc, w którym lampka powinna wytrzymać 2 godziny 40 minut. Jest też tryb strobo i tryb SOS. Tu według producenta jest to 520 lumenów w tym trybie, no ale niestety lampka się już wtedy dosyć mocno nagrzewa i nie jest to oszczędny tryb, fajny do jazdy w dzień. Jeżeli chodzi o realny czas pracy, to niestety nie jest on taki jak podaje producent i ta różnica jest dosyć spora, bo sprawdziłem lampkę w trybie 520 lumenów, czyli tym takim mocnym, nie najmocniejszym, ale mocnym, który no, wystarcza do jazdy w nocy, muszę przyznać, że daje radę. No i tam producent podaje 5 godzin, a lampka świeciła 3 godziny 20 minut, po czym przełączyła się w tryb taki awaryjny i jeszcze przez 50 minut świeciła z taką małą mocą, nie wiem, wydaje mi się, że to było jakieś 200-300 lumenów. No to już było tak naprawdę bardzo awaryjnie, ciężko by było jechać z taką ilością światła przez dłuższy czas. Sprawdziłem też, ile lampka wytrzyma w trybie migającym, bo to mnie zawsze interesuje. Jak wiecie, ja jeżdżę z oświetleniem włączonym w dzień. Uważam, że tak jest bezpieczniej, że mnie widać lepiej i no taki jakiś słaby tryb migający jest do tego bardzo fajny. No niestety tutaj nie ma słabego trybu. Ten tryb migający ma według producenta tutaj 520 lumenów, czyli dosyć dużo. Lampka się wtedy mocno nagrzewa. No i migała w ten sposób tylko przez 10 godzin. Także niestety pod kątem takiej lampki do jazdy w dzień to nie jest dobry wybór, dlatego że jeśli będziecie jechali cały dzień, to na wieczór nie będziecie już mieli żadnego zapasu. Tutaj ten Magic Shine, do którego ją porównuję, mogę sobie tu ustawić słaby tryb migający, w którym lampka świeci przez kilka dni tak naprawdę, więc jeżeli będę z nią jechał włączoną i ona będzie tam migała delikatnie w ciągu dnia, to nie zużyję za wiele akumulatora i na wieczór mam jeszcze sporo energii, żeby jechać na przykład sobie godzinę czy dwie w zupełnych ciemnościach z włączonym mocnym trybem. A jak ta lampka świeci? Teraz zobaczycie porównanie z Magic Shine'em Evo 1700. Dlaczego porównuję ją z tą lampką? Oczywiście moc jest zupełnie inna, tak? Bo Lumintop ma 900 lumenów, Magic Shine ma 1700 maksymalnie, ale tryb mijania w Magic Shine'ie ma 800 lumenów, tutaj mamy 900, więc uznaję, że to jest chyba taki najbliższy rywal dla tej lampki pod kątem mocy. No tu jakby w Lumintopie nie ma świateł długich, także porównuję tylko te tryby mijania. No i różnica jest bardzo duża, to znaczy Lumintop świeci w taki sposób, że ta plama światła jest blisko roweru
i jest dosyć jasna. To światło ani nie świeci jakoś bardzo szeroko, ani nie ma też dużego zasięgu. Jak widzicie, no jest tam jakieś odcięcie, natomiast nie jest to takie wyraźne. No to wynika z właśnie takiej odbłyśnikowej konstrukcji tego reflektora. Natomiast no, Magic Shine ma soczewkę, to światło jest jak od linijki, jest bardzo równe. Jeżeli ustawi się na taki sensowny zasięg, prawie że poziomo, troszeczkę poniżej linii poziomej, no to świeci zdecydowanie szerzej od Lumintopa i świeci też dalej. Także no, różnica jest tutaj spora. Nie mówię, że Lumintop świeci jakoś fatalnie, bo i tak doceniam to, że ma to odcięcie, że to światło nie idzie gdzieś w niebo, tylko idzie tam, gdzie powinno iść. Natomiast no, to jest po prostu mniej precyzyjny snop światła. No nie jest to aż takie fajne, mi się to mniej podoba, natomiast fajne jest to, że ona świeci takim ciepłym światłem, bo tutaj widać zdecydowaną różnicę. Magic Shine świeci tak bardziej na niebiesko, trochę jak światła po prostu właśnie LEDowe czy ksenonowe w autach, natomiast Lumintop świeci jak taki stary dobry halogen, bardziej tak na żółto. Więc to światło jest też takie przyjemne dla oka, myślę. Tu jeszcze od razu odpowiem Wam na kolejne pytanie, które się może nasuwać. Czy to światło wystarcza z tego Lumintopa do jazdy w nocy? Uważam, że dwa najmocniejsze tryby jak najbardziej wystarczają. Ten tryb mocny rzeczywiście już jest taki fajny do szybszej jazdy, bo tu naprawdę dobrze widać, aczkolwiek ten zasięg nadal nie jest aż tak duży jak w Magic Shine'ie. Natomiast ten tryb 500 lumenów, no to już jest taki, wiecie, no mogłoby być więcej, ale da się z tym jechać z jakąś tam prędkością typu 20-25 na godzinę. Przeszkody, dziury w drodze widać wystarczająco wcześnie, więc moim zdaniem to wystarcza. Natomiast no, czas pracy 3 godziny 20 minut, no nie wystarczy na całą noc jazdy. Tutaj miało być 5 godzin, a jest 3,20, to i tak jest długo, jak na lampkę takiej mocy, bo Magic Shine na przykład świeci zdecydowanie krócej. Z tym, że no tu jest większy akumulator i liczyłem właśnie troszkę na więcej, także żeby jechać na przykład jakiś tam ultramaraton latem, gdy noce są krótkie, no to potrzebujecie raczej drugiego zapasowego ogniwa, na jednym będzie ciężko to przejechać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musicie wiedzieć, to znaczy to, że lampka się lekko przegrzewa w najmocniejszym trybie. Ja ją sprawdzałem w domu, chciałem sprawdzić, jak długo wytrzyma, no i położyłem ją tuż przy takim wentylatorze, który dosyć mocno dmucha. No i niestety lampka po kilkunastu minutach robiła się gorąca w tym trybie Boost 900 lumenów i moc spadała ewidentnie do tych chyba 500 lumenów. Także w takich warunkach, które symulują tak naprawdę warunki na przykład jazdy latem w jakiś bardzo ciepły dzień z niską prędkością w terenie, no to wtedy będzie Wam się prawdopodobnie przegrzewała, bo ja miałem wtedy tam właśnie 25-26 stopni podczas tego testu. Natomiast jeździłem też z tą lampką sobie po prostu po ciemku wieczorem i gdy było już odrobinę chłodniej, jechałem też właśnie tak 25 na godzinę mniej więcej, to w tym trybie mocnym lampka miała już wystarczające chłodzenie. Także no nie mówię, że się przegrzewa, że to jest jakaś tutaj wielka wada, ale no jest coś takiego się dzieje, więc rzeczywiście w ciepły dzień przy niskiej prędkości w maksymalnym trybie może Wam przełączać moc na niższą. W trybie 520 lumenów ten efekt już w ogóle nie występował, lampka była ciepła, ale nagrzewała się podobnie jak te Magic Shine, które testowałem i moc nie była redukowana, także tutaj już było w porządku. Tu jeszcze dwie ciekawostki odnośnie tej lampki, to znaczy ten włącznik, ten guzik tutaj świeci się cały czas na zielono takim słabym światłem i nie da się tego wyłączyć. Tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, to znaczy gdy wymienicie akumulator i dokręcicie ten pierścień, to odskakuje pod wpływem ciśnienia, otwiera się ta klapka od ładowania, także dobrze pamiętać, warto pamiętać, żeby ją jeszcze zamknąć, no bo jak będziecie jechali w jakimś deszczu, no to macie to wtedy otwarte, także to się samo otwiera po wymianie akumulatora. No i jeżeli chodzi o uchwyt, to tutaj jest jeszcze możliwość, jak widzicie, regulowania kąta świecenia, także lampkę można jakoś założyć gdzieś tam w innym miejscu albo właśnie pod kątem ją gdzieś przypiąć i sobie to przestawić, co jest plusem. Chciałbym Wam w ogóle podziękować za wszystkie suby i lajki, które mi tutaj dajecie. To jest jedno kliknięcie, a bardzo duża pomoc dla tego kanału. Zalety tej lampki to solidna obudowa, USB-C,
możliwość zakupienia opcjonalnego uchwytu do montażu pod kierownicą, ładowanie w czasie pracy, odcięcie, wymienne akumulatory, długi czas pracy, ciepłe światło i niska cena. Wady tej lampki to praktycznie brak wskaźnika naładowania baterii, lekkie przegrzewanie w mocnym trybie, dużo krótszy czas pracy niż podaje producent, luźna bateria w środku, brak sensownego trybu migającego, mniej precyzyjny i węższy snop światła niż przy soczewkowej lampce, brak świateł długich, brak aplikacji i bardzo kiepska widoczność boczna. Czy Lumintop B01 obronił swoją pozycję legendy? No i tak i nie. W zakresie lampek budżetowych uważam, że rzeczywiście jest to świetna propozycja. Długi czas pracy, odcięcie, wymienne akumulatory. No nie znam lepszej lampki. Nie testowałem bucialarki, więc na jej temat się nie wypowiadam. Ale rzeczywiście to jest naprawdę solidny produkt. Natomiast jeżeli priorytetem nie jest cena, a zależy Wam na większym zasięgu, szerszym polu widzenia, światłach długich, dodatkowych funkcjach, no to ja wybrałbym jednak Magic Shine'a Evo 1700 z tego porównania albo Evo 1300. Ale trzeba pamiętać, że jeżeli szukacie lampki na ultra, na jazdę całonocną, no to niestety te Magic Shine'y Wam nie wystarczą i konieczne będzie podładowanie tych lampek. Także tutaj też Lumintop w tym zakresie wygrywa, bo można jechać z nią całą noc, wymieniając po prostu ogniwa. Jeżeli chcesz kupić taką lampkę, to link znajdziesz w opisie do filmu. Kupując z tego linku jednocześnie wspierasz mój kanał, a już w następnym filmie kolejna niedroga lampka, tym razem tylna. Cześć!